Witajcie na kanale Wintechnologia. Dzisiaj materiał z cyklu Nie kupuj tego laptopa, a jeśli musisz, to zobacz, na co się decydujesz. I jest to materiał ku przestrodze. A mianowicie niedawno pojawił się w polskiej dystrybucji nowy laptop od MSI. I chodzi tu o MSI Crosshair. I niestety sprawdziło się to, co mówiłem w materiale na temat prezentacji MSI CS 2022 w styczniu tego roku. Jeśli nie widzieliście tego filmu, zachęcam do zapoznania się z nim. A wracając do tematu. Sam laptop na papierze prezentuje się rewelacyjnie. i7 12 generacji, 14 rdzeni, oczywiście podzielonych na dwa rodzaje, ale nie o tym jest ten materiał. Matryca o bardzo dobrych czasach reakcji, a do tego cena, zaczynająca się w okolicy 8000 oraz najważniejsza rzecz, a mianowicie RTX 3070-140 W, co teoretycznie stawia go na równi z laptopami z najmocniejszym TGP dla tego modelu grafiki, jak Legion 7, także 140 W. Ale tu jest pułapka. Na CS MSI przedstawiło pewną informację, która teraz zaczyna być widoczna, a mianowicie wspólny limit mocy dla CPU i GPU. The competition in stress tests. The rated GE76 can deliver up to 175 watts plus 45 watts. I niestety dla tego modelu nie został on podany, dlatego musieliśmy czekać na testy. I teraz spełniają się najczarniejsze scenariusze. W testach wyszło, że jest to około 160-165 W. Przypominam, że jest to wartość wspólna dla CPU i GPU, co sprawia, że procesor i7 12700K, który teoretycznie może pracować z TDP na poziomie 115 W, aby osiągnąć pełną wydajność, jest ograniczony do 50 W. A co gorsza, nawet wtedy dla Waszego wspaniałego RTX 3070-140 W zostaje jedynie 110 do 115 W mocy. Pewnie zastanawiacie się, jak przekłada się to na wyniki tej konstrukcji. Czasami są one poniżej wyników laptopów z RTX-em 3070-100 W poprzedniej generacji, a czasem nawet poniżej wyników laptopów sprzed dwóch generacji, ale z kartą z normalnym TGP. I jeśli myślicie, że to jedyna wada tej konstrukcji, to się mylicie. Do tego dochodzi jeszcze tragiczna kultura pracy. I mówię tu o wentylatorach, które są irytujące już w trybie cichym, a w każdym kolejnym pracują już z maksymalną prędkością, dobijając do prawie 58 dB. I na koniec praca na baterii. I mimo, że jej pojemność to aż 90 Wh, możemy tu liczyć jedynie na 4 godziny oglądania YouTube'a przez Wi-Fi, co jest wartością bardzo złą. I podobno mają jedynie konstrukcję z baterią mniejszą o 40%. Sam niestety nie mam tego modelu, dlatego w opisie znajdziecie link do recenzji, abyście mogli sami się z nią zapoznać. Niestety jest ona po angielsku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, z przyjemnością odpowiem. I pamiętajcie, producenci zdali sobie sprawę, że sporo osób stało się świadomymi co do TGP kart graficznych i wymyślają nowe sposoby na wprowadzanie klientów w błąd. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia!